Regina Grunwald-Kupperman urodziła się w 1916 roku w przedwojennym Oświęcimiu. Była działaczką i przywódczynią małej grupy w organizacji sionistycznej Akiba. Dotarłam do córki pani Reginy, Eliny Szaket, która zgodziła się opowiedzieć o życiu swojej mamy oraz jej działalności w Akibie. Z panią Eliną kontaktowałam się telefonicznie, ponieważ na stałe mieszka w Izraelu. Mama się nazywała Regina Grünbaum-Kupperman i była w Akibie. Mama chodziła do szkoły podstawowej w Oświęcimiu, później pojechała do Katowic i tam uczyła się. A jak skończyła tą handlową szkołę, a jak w 1936 roku jej ojciec zmarł, to ona zastąpiła go w swoim składzie mąki. Ona prowadziła ten skład mąki zamiast swojego ojca. Regina prowadziła zastęp Nesher. Byli to najmłodsi wiekowo chłopcy. Nesher to jest ptak, tak jak orzeł. Ten ptak był również ich herbem. Pani Grunwald przygotowywała dla chłopców spotkania w latach 30. XX wieku raz w tygodniu. Tak jak zwykle, to były, oni się schodzili razem i grali w różne rzeczy, opowiadali o Izraelu. Akiba to jedna z największych organizacji żydowskich wzorujących się na ruchu skautowskim w przedwojennym Oświęcimiu. Zajmowała się wychowaniem młodych Żydów. Zbierała również fundusze na Fundusz Odbudowy Ziemi oraz wydawała własną gazetę. Mieli taką puszkę, co przeważnie raz na tydzień każdy przychodził i dawał parę groszy, każdy co mógł mieć, co miał i dawał do tej puszki, żeby przysłali to do Izraela, żeby tu wykopywać ziemię czy tak. Akibę od innych organizacji tego typu odróżniało większe przywiązanie do tradycji i religii. Walczyli o emigrację do Palestyny oraz prawo do utworzenia tam żydowskiego państwa. Hucznie obchodzili również święta, takie jak Pesach czy Purim. Organizowali również Adlojadę, czyli uroczystą procesję ulicami Oświęcimia. To jest raz na rok, to jest na święto, co się nazywa Purim. To wtedy się robi Adlojadę, to wtedy się ubiera różne ubrania takie wesołe i się chodzi. To jest Adlojada. Jak wybuchła wojna, to ona została w Oświęcimiu razem z siostrą i bratem i z matką. A matka w 1942 roku umarła, a mama wszystkim rodzeństwem i wszystkimi Żydami z Oświęcimia do getta w Sosnowiu wysiedlili. A następnie do obozów Annenberg, Grossrosen, Mauthausen i Bergen-Belsen, gdzie została wyzwolona. Po okrutnym czasie wojny powróciła do swojego rodzinnego miasta, gdzie w 1948 roku wzięła ślub z Salomonem Kuppermanem. Ostatecznie w 1962 roku wyjechała do swojej ukochanej ojczyzny Izraela wraz z rodziną. Regina przez całe swoje życie była wielką patriotką. Jej historia pokazuje, że należy przekazywać swoją kulturę i tradycję
młodym pokoleniom oraz kształtować w nim tożsamość narodową.